A urządzenie, które dzisiaj będziemy razem oglądać, to jest tak zwany owoskop, czy prześwietlarka do jajek. Made in Poland, SP7 Kraków. Jeżeli są to urządzenia z kategorii zabytkowych, wolę, żeby one pozostały w stanie oryginalnym. Teraz założę podstawkę. Wyłączony, włączony, wyłączony. Nawet działa. O. Wyłącznik mamy już zamontowany. Wchodzi tutaj, łączy się z tym przewodem prowadzącym też do żarówki czy do oprawki. O, to będzie chroniło ten przewód przed wyrwaniem. W sumie taki owoskop może też fajnie działać jako lampka nocna, oświetlająca sufit. No tak, zdecydowanie w ciemniejszym pomieszczeniu, gdyby był wieczór, to myślę, że w ogóle wyglądałoby to bardzo, bardzo fajnie. Model owoskopu z taką pojedynczym miejscem do prześwietlania każdego jajka oddzielnie. To jest coś takiego, co ja pamiętam. Wydaje mi się, że naprawdę nie jest źle i nawet chyba zaryzykuję zrobienie z tych jajek wielkanocnej jajecznicy. Cześć, dzisiaj stawiam sobie na moim stole warsztatowym wiklinowy koszyczek z jajkami, bo ten odcinek nagrywam tuż przed świętami Wielkiej Nocy i mam nadzieję, że zdążę właśnie w święta opublikować go na kanale, ale ten koszyczek z jajkami to nie jest tylko świąteczna dekoracja. Te jajka są dzisiaj ważne, bo posłużą nam do przetestowania tego urządzenia, którym chciałbym się dzisiaj zająć i które mam nadzieję razem z Wami uda się dzisiaj naprawić. A urządzenie, które dzisiaj będziemy razem oglądać, to jest tak zwany owoskop, czy prześwietlarka do jajek. Bardzo ważny element wyposażenia każdej fermy drobiu. Nie tylko kiedyś, ale też i do dzisiaj takich owoskopów, współczesnych wersji owoskopów można dostać bardzo wiele w różnych sklepach internetowych z akcesoriami dla hodowców. To była lampka, która służyła do prześwietlania jajek, właśnie tak jak powiedziałem, chyba głównie na fermach drobiarskich. I dzięki tej lampce można było zobaczyć, czy w jajkach rozwijają się zarodki, czy te zarodki są żywe, w jakim są stanie, czy takie jajko nadal nadaje się do przechowywania w inkubatorze i do dalszego wylęgu, czy należy je zastąpić jakimś innym. To myślę, że już hodowcy drobiu będą mogli dużo lepiej o takim urządzeniu opowiedzieć, czy napisać o zastosowaniu takiego urządzenia w komentarzach niż ja. Wydaje mi się, że owoskopy były kiedyś używane też w sklepach z nabiałem, w sklepach, w których można było kupić też jajka, po prostu do sprawdzania stanu takiego jajka, czy do sprawdzenia stanu świeżości jajka, czy właśnie w takim jajku nie rozwija się aby zarodek. Ja pamiętam, że z troszeczkę innego rodzaju owoskopami jako dziecko miałem do czynienia, ponieważ moja mama pracowała w Instytucie Higieny Weterynaryjnej i tam między innymi też były przysyłane do badania jajka, był w ogóle inkubator, w którym były hodowane kurczaki czy pisklęta. Było to na mnie wtedy robiło to ogromne wrażenie i pamiętam, że właśnie była tam też taka lampka do prześwietlania jajek, do sprawdzania, czy rozwijają się w nich zarodki, z tym, że była to lampka troszkę innego typu, taka pojedyncza, trochę przypominająca latarkę. Wkładało się jajko po prostu w taki jakby niewielki klosz na tej lampce, no i można było obejrzeć zarodek, który się w środku znajdował. Takich owoskopów, przyznaję, do tej pory nie widziałem i tak naprawdę nie jestem pewien, kto jest producentem tej lampki, tej prześwietlarki do jajek, czy tego testera jajek. Podobny model widziałem w internecie chyba tylko 2 razy, ale na żadnym nie było tabliczki znamionowej. Troszeczkę inny model widziałem z zakładów w Półtusku. Bardzo możliwe, że ten też powstał w zakładach w Półtusku, ale tak jak Wam powiedziałem, nie ma tutaj niestety, przynajmniej od zewnątrz, żadnej tabliczki znamionowej. Jeżeli macie przypadkiem gdzieś u siebie w gospodarstwie, czy na fermie, czy może w domu po prostu tego rodzaju owoskop, na którym znajduje się jakaś wskazówka na producenta, to dajcie proszę znać, będę się z tego bardzo, bardzo cieszył. Ja mam taki katalog, stary katalog sprzętu weterynaryjnego i zootechnicznego, przepraszam, może tutaj go położę. To jest publikacja z roku 57, jest tutaj faktycznie głównie sprzęt weterynaryjny, ale
w rozdziale zootechnika ogólna jest też sprzęt do hodowli drobiu. Tutaj są różne szafki, aparat do oznaczania płci u piskląt, są elektryczne inkubatory, czy jak tutaj jest napisane, kwoka elektryczna na 50, nawet nie inkubatory, tylko urządzenia do wychowu piskląt, kwoka elektryczna na 200 piskląt. Są tutaj karmidełka, poidełka dla drobiu, są różne koszyki do transportu kogutów i wszelkiego rodzaju inne urządzenia, ale niestety, no klatki tutaj są, ale to już dla królików, ale niestety tutaj owoskopów nie ma, chociaż nie mam wątpliwości, że już wtedy w latach 50. elektryczne owoskopy w formie lampek były stosowane. No widocznie tutaj w tym katalogu z jakiegoś powodu ich nie uwzględniono. Także dzisiaj bierzemy się za przegląd tego owoskopu. Jak widzicie, on nie jest w najlepszym stanie, jest troszeczkę od zewnątrz zardzewiały, ale ja przyznaję, że nawet nie będę go malował, wyczyszczę go troszeczkę z tej rdzy, natomiast wolałbym, żeby przynajmniej na razie pozostał w oryginalnym stanie. Zresztą on ma taki dosyć fajny kolor, którego nie wiem, czy udałoby mi się odtworzyć. Natomiast to, co trzeba będzie tutaj na pewno zrobić, to myślę, że wymienimy ten przewód zasilający, bo tutaj już w niektórych miejscach izolacja jest po prostu uszkodzona, wychodzą te wewnętrzne żyły przewodu. Chyba do wymiany będzie też ten wyłącznik, aczkolwiek to jeszcze sprawdzimy, bo on tak niezbyt ładnie chodzi. I tutaj w środku, zaraz to otworzymy, tam znajduje się już też dosyć mocno zniszczona oprawka żarówki, zaraz Wam to pokażę. I w ogóle całe to mocowanie się troszkę rusza. Także spróbujemy to wszystko rozmontować, wymienić ewentualnie tę oprawkę. Tutaj nawet mam taką współczesną, którą zamontujemy, wymienić ewentualnie też ten przewód zasilający. Tutaj mam bardzo podobny z jakiegoś starego urządzenia, nie wiem, pewnie z lat 80. Bardzo podobny przewód, także jego tutaj ewentualnie założymy. No i spróbujemy tutaj wkręcić żarówkę. Aha, jeszcze może wymienimy właśnie ten wyłącznik. No i wkręcimy żarówkę i zobaczymy, czy ten owoskop będzie działał i jaki będzie efekt. I przede wszystkim prześwietlimy te jajka, które są już, nawiasem mówiąc, dość mocno przeterminowane, bo chyba, tak jak widziałem, termin był do 17 marca, czyli już mniej więcej miesiąc mija od czasu, kiedy te jajka straciły w cudzysłowie ważność. Dobra, to bierzemy się teraz za demontaż tego owoskopu i spróbujemy go naprawić. Tutaj prawdopodobnie ta górna część owoskopu tak jest zdejmowana i można się tutaj dość łatwo dostać do całej tej oprawki. Ona jest już taka dość mocno, mam wrażenie, że nadpalona, zardzewiałe są te styki w środku, także tę oprawkę zaraz wymienimy. Dobra, odkręćmy tutaj może to mocowanie wyłącznika. Zaraz ten wyłącznik też wyjmiemy. Przypuszczam, że ta podstawka była tutaj przez dwie śrubki trzymana, ale ich nie ma, więc prawdopodobnie jest to tylko na wcisk włożone. O, tak. Tutaj jest coś, co wygląda na jakieś pieczątki. Aha, i jest tutaj faktycznie jakaś nazwa odbita. W tej chwili nie jestem w stanie tego zobaczyć. Zaraz zrobię zdjęcie i może w powiększeniu na zdjęciu będzie to lepiej widoczne. W każdym razie tutaj widać wyraźnie pieczątkę i tutaj chyba jest znak kontroli technicznej. Zaraz spróbujemy to zidentyfikować. No co, a w środku mamy po prostu malutki wyłącznik Made in Poland SP7 Kraków. Zobaczymy, czy on jeszcze działa, czy jeżeli nie, to zastąpimy go jakimś innym. No już tutaj faktycznie bardzo się rusza. I w większej filozofii tutaj jeden przewód jest od tego wyłącznika oderwany. No i tutaj musimy odkręcić nakrętkę, która trzyma całą tę oprawkę w środku. Bardzo zardzewiały jest tutaj ten gwint. Od jednej i od drugiej strony są nakrętki. Może zaraz uda mi się to odkręcić. Ten przewód tutaj w ogóle obetnę, bo on nam będzie przeszkadzał, a i tak go zaraz wymienimy. O, tutaj od drugiej strony
Wyjąłem już oprawkę. Tutaj przyznaję, że nie byłem w stanie odkręcić jednej nakrętki znajdującej się tutaj od wewnątrz. Musiałem tę rurkę po prostu w środku pomiędzy tymi dwiema częściami owoskopu przepiłować. No nie byłem w stanie, podgrzewałem to, brałem różne klucze, kombinerki, nie byłem w stanie tej nakrętki zdjąć, a chciałbym to jednak porządnie wyczyścić, tym bardziej, że oprawka, którą chcę tutaj założyć, jest troszeczkę inna. Ta była właśnie z taką wkręcaną rurką, natomiast ja mam tutaj taką współczesną oprawkę, która ma tutaj taką nakrętkę na końcu i po prostu włożymy ją od środka, nałożymy tę podkładkę i przez to wszystko przykręcimy tą nakrętką, także ona i tak by do tej rurki nie pasowała. Dobra, weźmy teraz może te metalowe elementy owoskopu do czyszczenia i zaraz przyniosę je tutaj i spróbujemy to ponownie wszystko zmontować. No i mam tutaj już wszystkie elementy owoskopu w miarę wyczyszczone. Troszkę to trwało, ale chciałem najpierw porządnie wyczyścić to wszystko z brudu. Potem wziąłem też odrdzewiacz. Najpierw wysuszyłem te elementy, wytarłem, potem zabezpieczyłem tutaj te odsłonięte, wychodzące spod lakieru fragmenty odrdzewiaczem. Nadal jest to zardzewiałe, widać tutaj takie naleciałości. Oczywiście można by to wszystko wyczyścić, polakierować jeszcze raz jakimś w miarę możliwie tak dobranym lakierem, ale przyznaję, że ja zawsze wolę, jeżeli są to urządzenia z kategorii zabytkowych, wolę, żeby one pozostały w stanie oryginalnym, nawet z takimi dosyć dużymi już tutaj ubytkami lakieru, niż gdyby miało to być jakoś całkowicie odnowione. Przyznaję, że jak do kolekcji, czy do pokazania tutaj na kanale wyszukuję jakieś urządzenia, czy to na targach, czy gdzieś na jakichś aukcjach internetowych, no to ja zawsze unikam tych, które były renowowane, malowane. Zawsze wolę kupić te, które były w oryginalnym stanie, nawet jeżeli nie wyglądają zbyt ładnie. Tutaj mam tę starą, oryginalną oprawkę, tutaj mam nową, którą będę chciał założyć, tutaj mam ten oryginalny wyłącznik, a tutaj znalazłem z troszeczkę inną tą nakrętką, ale dokładnie też taki sam z Krakowa, SP7 Kraków, Made in Poland. Właściwie dokładnie taki sam, można by, prawdę mówiąc, nawet chyba zastąpić tutaj tą nakręcaną część, która dokładnie pasuje od tego starego, także w ogóle nie będzie widać różnicy. Na wszelki wypadek zaraz sprawdzimy sobie, czy ten stary wyłącznik też działał. No to chyba myślę, że możemy wziąć się teraz powoli za montaż tego owoskopu. Ciekawi mnie, czy ta oprawka faktycznie będzie się tutaj nadawała. Na chwilkę zdejmę tę kostkę, żeby móc ją tutaj włożyć. To też nie będzie nam potrzebne, bo nie wieszamy tej oprawki nigdzie pod sufitem. Teraz odkręcę tutaj to mocowanie oprawki. Włożę ją tutaj do środka, do naszego owoskopu. OK. Tutaj jest nasza oprawka. Teraz założę podstawkę. No właśnie, i teraz chciałbym nakręcić po prostu tę nakrętkę, tak żeby ona trzymała obydwie te części razem. Ewentualnie można by tam jakąś podkładkę jeszcze dać, ale nie trzeba, zobaczcie. Bardzo ładnie się to trzyma. OK, myślę, że to w zupełności tak wystarczy. No to zajmijmy się teraz tutaj zamontowaniem tego wyłącznika. Sprawdzę z ciekawości, czy działa ten oryginalny wyłącznik. Tutaj już ten przewód mogę od niego odczepić. Wezmę sobie miernik i dotknę tutaj
sondami miernika do tego wyłącznika i sprawdźmy. No, włączony, wyłączony, włączony, wyłączony. Nawet działa. Aczkolwiek on tak dosyć już ciężko chodzi. Mam wrażenie, że długo już nie będzie działał. Ja bym go jednak chyba wymienił na ten, który działa dużo lżej, dużo ładniej chodzi. Sprawdźmy go jeszcze. Włączony, wyłączony. No dobra. Będzie to wszystko ładniej działało, tylko damy to oryginalne mocowanie widoczne od zewnątrz. A tego wyłącznika nie wyrzucam, ja go sobie zostawię. On tu ma jeszcze taką osłonkę, ja go sobie zostawię. Może gdzieś w jakiejś sytuacji jako awaryjny jeszcze się przyda. No to zamontujmy tutaj teraz wyłącznik. Muszę wprowadzić przewód zasilający tutaj przez ten otwór w obudowie. Tutaj być może jeszcze później założymy jakąś klamerkę, która go będzie trzymała i chroniła przed wyrwaniem. Tutaj mam wyłącznik, tak jak chyba powiedziałem, dokładnie taki sam jak ten, który stąd wymontowaliśmy. Zrobimy teraz tak, że jeden z tych przewodów zasilających zamontuję tutaj w tym wyłączniku. Trzyma się dobrze. Z drugiej strony włożę tutaj jeden z przewodów idących do lampki. Trzymają się obydwa dobrze. Teraz założę tutaj osłonkę. To jest jeszcze taki pierścień trzymający tę osłonkę. Mogę już tutaj włożyć wyłącznik w podstawkę i nakręcimy to oryginalne mocowanie, takie jak było. O, wyłącznik mamy już zamontowany. No to jeszcze musimy tylko połączyć tutaj te dwa przewody. Akurat one tutaj ładnie sięgną. Wezmę sobie taką pojedynczą kostkę. No i tutaj z drugiej strony. Nawiasem mówiąc, te końcówki przewodów mam tutaj już pocynowane. Ja sobie szybko lutownicę wziąłem i pocynowałem, żeby tutaj się nie rozłaziły. O. Myślę, że może to spokojnie tak być, czyli mamy tutaj jeden przewód z przewodu zasilającego wchodzi do wyłącznika, tędy idzie do lampki, a drugi wchodzi tutaj i łączy się z tym przewodem prowadzącym też do żarówki czy do oprawki. No dobra, tu bym jeszcze ewentualnie coś założył, bo chyba nie było tutaj nic. Aha, właściwie to mogłem faktycznie zostawić ten element i tutaj użyć. Zaraz coś znajdę, najwyżej z taśmy zrobię tutaj jakąś taką blokadę. O, wyciąłem tutaj taką blokadę przewodu z jakiejś starej wtyczki. Nie wiem, czy to nie będzie za duże? Nie, chyba nie. Pasuje tutaj akurat bardzo fajnie, więc spróbuję w tym miejscu może ścisnąć tę odgiętkę przewodu razem z przewodem, ale to wtedy chyba jednak nie założę tutaj. O, tutaj to nałożymy. O, jak założę tutaj też na tę odgiętkę, to mogę nie założyć potem tej pokryweczki, ale jak tu troszeczkę dalej, to powinno się to wszystko zmieścić. Zaraz zobaczymy. O, to będzie chroniło ten przewód przed wyrwaniem.
wystarczy, mocno się to trzyma. A czy uda mi się teraz zamknąć pokrywkę? A, bez problemu. Tutaj nawet jest taki wycięty kawałek. Tak, fajnie. Jeszcze sprawdzam, czy tu jest wszystko dokręcone. Dobra, no to możemy teraz tę podstawkę zamykać. Założę ją może tak, żeby ewentualnie móc tutaj wkręcić też te śruby. O, zobaczę, czy mam tej wielkości śruby, które tutaj akurat by pasowały. No, znalazłem nawet śruby, które na długość by tutaj pasowały, tylko tak, jak je dam w tę stronę, tak byłoby chyba najładniej, ale jak je dam w tę stronę, to tutaj będą wystawały nakrętki i będzie się ten owoskop na tych nakrętkach chwiał. No więc musiałbym te śruby włożyć od tej strony, żeby one tutaj jak najmniej miejsca zajmowały, jak najmniej wystawały. I tutaj musiałbym może nawet już bez tych podkładek dać ewentualnie nakrętkę. O, dobra, troszkę ta podkładka się tam wcisnęła. Tutaj też nakrętka. No, na tyle ta podstaweczka tam weszła w głąb, że o, nie trzęsie się to. A tutaj mam nakrętki. Może nie wygląda to jakoś super ładnie, gdybym może takie zaokrąglone nakrętki tutaj dał, ale myślę, że mniej więcej tak było to zrobione. Dobra, niech tak będzie. No to teraz ważny element owoskopu, czyli żarówka. Powinna być tutaj możliwie mocna. To jest chyba taka tradycyjna, wydaje mi się, że 100-watowa żarówka. Wkręcam ją tutaj w naszą oprawkę. Dobra. Możemy od razu założyć też tą górną pokrywę. Ciekawi mnie, czy ten owoskop jeszcze coś tutaj miał w kształcie jajka, jakoś taką pokrywę, którą był przykryty, kiedy nie był używany. Byłoby to nawet śmieszne. Ale czegoś takiego nie widziałem. No to teraz włączmy nasz owoskop do zasilania, do listwy zasilającej. Teraz się nie świeci. Włączmy tutaj ten wyłącznik. O, super! Bardzo ładnie. W sumie taki owoskop może też fajnie działać jako lampka nocna, oświetlająca sufit. No dobra, ale owoskop służy do tego, żeby prześwietlać jajka, więc zobaczmy, jak będzie się spisywał. Sięgam sobie teraz po ten mój wielkanocny koszyczek. O, włóżmy tutaj jajka do owoskopu. Dobra, no i zobaczmy. Słuchajcie, myślę, że wygląda to naprawdę fajnie. No, w każdym razie nie ma w tych jajkach zarodków. Tego możemy być pewni. No, ja nie mam na tyle fachowego oka drobiarza, żeby ocenić, w jakim stanie są te jajka z terminem przydatności, który minął miesiąc temu, ale wydaje mi się, że naprawdę nie jest źle i nawet chyba zaryzykuję zrobienie z tych jajek wielkanocnej jajecznicy. Nawiasem mówiąc, myślę, że efekt tego owoskopu będzie jeszcze fajniejszy, jak zgaszę tutaj światło w warsztacie. Zobaczmy. No tak, zdecydowanie w ciemniejszym pomieszczeniu, gdyby był wieczór, to myślę, że w ogóle wyglądałoby to bardzo, bardzo fajnie. No, myślę, że taki owoskop też w domu będzie się przydawał, a na pewno jest bardzo fajnym zabytkiem techniki zootechnicznej, czy hodowlanej, czy drobiarskiej.
Pomyślałem sobie też, że efekt takiego owoskopu byłby lepszy, gdybym zastosował tutaj mocniejszą żarówkę zamiast tej 100-watowej. Znalazłem nawet taką potężną żarówkę, ale ona jest po prostu za duża. Jeżeli ją tutaj wkręcę, to nie założę już tej pokrywki, w której ustawiane są jajka, ale spróbuję coś takiego troszeczkę mniejszego znaleźć. Chyba mam takie gdzieś żarówki. I wtedy spróbujemy to zrobić jeszcze raz w jakimś kolejnym odcinku. Natomiast chciałem Wam jeszcze na koniec powiedzieć, że oczywiście pogrzebałem trochę w archiwach, bo ciekawiło mnie, co o owoskopach znajdę. W Narodowym Archiwum Cyfrowym poszukałem trochę zdjęć i faktycznie znalazłem jedno zdjęcie, które dotyczy owoskopu, aczkolwiek innego niż ten, który mamy dzisiaj na stole. To jest zdjęcie z 1976 roku z wylęgarni drobiu w Kowarach. To jest zdjęcie autorstwa Grażyny Rutowskiej, a podpisane jest: Stanisława Łukasiewicz prześwietla jaja wylęgowe za pomocą owoskopu. I tutaj widać taki typowy właśnie dla ferm drobiu model owoskopu z taką pojedynczym miejscem do prześwietlania każdego jajka oddzielnie. To jest coś takiego, co ja pamiętam z dzieciństwa i z zakładu higieny weterynaryjnej, w którym pracowała moja mama. Coś podobnego. Znalazłem sobie też jeszcze jedno zdjęcie też Grażyny Rutowskiej ze sklepu z nabiałem. Widać tam sprzedaż jajek, ale niestety tam żadnego owoskopu nie widać. A ja tak sobie myślę, że ten owoskop mógł właśnie pochodzić z jakiegoś sklepu, bo wydaje mi się, że na fermach raczej stosowano takie modele, jaki pokazany był na tym poprzednim zdjęciu. Poszukałem sobie jeszcze wśród różnych czasopism i ciekawostkę znalazłem na przykład w Informatorze Spółdzielni Spożywców z 1982 roku. Tam są różne postulaty i plany i między innymi jest tam mowa o konieczności doposażenia wszystkich sklepów spożywczych właśnie w owoskopy. To jest początek lat 80. Przypominam. Dosyć ciekawe rzeczy znalazłem w takim pisemku z Połem. To jest pismo Związku Spółdzielni Spożywców. I na przykład w numerze z września 1963 roku jest trzecia część artykułu Nowoczesne wyposażenie punktów sprzedaży detalicznej. I tutaj też jest mowa właśnie o konieczności wyposażenia sklepów spożywczych między innymi w owoskopy, a w ogóle autorem tego artykułu, czy tej serii artykułów jest nie byle kto, bo profesor Leon Koźmiński. Postać znana w świecie ekonomii i handlu. Przejrzałem sobie też inne wydania tego pisemka i na przykład w numerze z sierpnia 1963 roku jest chyba druga część tego artykułu. Tam również mowa jest właśnie o wyposażeniu sklepów w owoskopy. Niestety tutaj są na przykład zdjęcia wózków transportowych, ale zdjęć takich owoskopów sklepowych tam nie znalazłem. Aha, no i w numerze z kwietnia 1967 roku znalazłem taki artykuł o prowadzeniu kontroli w sklepach samoobsługowych i tam też jest mowa między innymi o tym, że należy sprawdzić owoskopem, czy w wystawionych na sprzedaż jajkach nie ma sztuk zepsutych. I taką ciekawostką, chyba najstarszym z tych wspomnień o elektrycznych owoskopów, które znalazłem, to jest numer pisma Wspólnota. To jest spółdzielczy tygodnik ilustrowany, a mowa jest o wydaniu z kwietnia 1929 roku i tam jest właśnie opisane zastosowanie takiego elektrycznego owoskopu do sprawdzania jakości i świeżości jajek. Także to jest wszystko, co do tej pory w literaturze, w archiwach znalazłem, ale postaram się jeszcze zaopatrzyć w kilka książek właśnie o technologii drobiarstwa, czy o technologii hodowli drobiu, czy o wyposażeniu sklepów spożywczych i mam nadzieję, że też ten model owoskopu w którejś z takich archiwalnych publikacji znajdziemy. Bardzo Wam za ten dzisiejszy świąteczny, wielkanocny odcinek dziękuję. Cieszę się, że udało się znaleźć akurat pasujący eksponat. Myślę, że do takich hodowlanych, zootechnicznych, dawnych urządzeń będziemy wracać. Bardzo chciałbym jeszcze znaleźć kilka ciekawych rzeczy z tego katalogu sprzętu, narzędzi weterynaryjnych i zootechnicznych, a nawet już niedługo będę mógł Wam pokazać taki termohygrograf, to się chyba nazywa, czyli urządzenie do zapisywania zmian temperatury i wilgotności powietrza, na przykład w jakichś szklarniach.
mam takie urządzenie, które wymaga przeglądu i ewentualnie drobnej naprawy, przejrzenia, wszystko to sobie sprawdzimy. Ale na dzisiaj już to wszystko. Bardzo Wam dziękuję, wszystkiego dobrego na święta i widzimy się niedługo przy jakichś kolejnych starych urządzeniach. Cześć!